że te cechy ludzkie, w sposób, w jaki ze sobą rozmawiamy, komunikujemy, to w jaki sposób siebie nawzajem traktujemy, jest bardzo istotne. Jest tendencja do tego, że nominujemy ludzi, którzy spędzili X lat na, nie wiem, w danym dziale, na stanowisko wyższe. Ale czy to jest to, co lubisz? Nie? Znaczy czy chcesz to robić do końca życia? No, nikt nie zadaje sobie tych pytań. Możesz zrobić to, na co masz realny wpływ i kropka. I jak nie dowodzisz, no to są konsekwencje. W ogóle samo hasło konsekwencje już jest pomyłką, ale jeżeli to jest i istnieje, no to będzie ci trudno. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski i Paweł Rykowski. Paweł, przeprowadziłeś bardzo ciekawy wywiad na bardzo ważny temat. Ten temat to jest coś, co moim zdaniem jest bardzo, bardzo istotne dla każdego menedżera, dla każdego lidera, a to jest jednak sprawa, o której nie pamiętamy często. Wielu takich naturalnych liderów, którzy działają intuicyjnie, nie pamięta o tym. Więc no moim zdaniem to jest jeden z takich ważniejszych odcinków. Powiedz, Paweł, z kim się spotkałeś i o czym rozmawialiście? No zdecydowanie. Dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Kowalczyk, jak siebie określa, ewangelistą inteligencji emocjonalnej, i właśnie o inteligencji emocjonalnej dzisiaj rozmawiamy. Jest to temat bardzo głęboki, szeroki, co też będziecie mieli okazję zobaczyć i posłuchać w trakcie tego wywiadu, ponieważ poruszyliśmy tematy od przywództwa przez leadership, przez zarządzanie, budowanie zespołem do rodzicielstwa, które by wydawało się, że może niekoniecznie, ale już też z Krzychem nieraz powtarzaliśmy, że jednak jest dużo analogii i kiedyś taki odcinek też nagramy, bo jest to bardzo istotne. Także nie przedłużając, zapraszamy Was już do obejrzenia czy wysłuchania tego wywiadu. Cześć Krzysztof, przedstaw się proszę naszym widzom i słuchaczom. Cześć Paweł, nazywam się Krzysztof Kowalczyk i na co dzień pracuję w szeroko pojętym IT. Zajmuję się operacjami centr danych, to jest główna rzecz, którą się zajmuję, ale także budowaniem zespołów, tworzeniem tak naprawdę struktur organizacyjnych, no w ogólno pojętym IT. To tyle, jeśli chodzi o to, czym się zajmuję, i bardzo dziękuję za zaproszenie do programu. Dzisiaj poruszymy kwestię inteligencji emocjonalnej. Tak, dokładnie, bo to jest coś, o co bardzo chciałem Cię wypytać od momentu, kiedy właśnie zobaczyłem, że opisujesz siebie jako ewangelista inteligencji emocjonalnej. To może tak zaczynając od podstaw, zwłaszcza, że pracujemy w IT, no to jest jednak wiele osób, które nie przywiązują uwagi do tak zwanych skilli miękkich, więc według Ciebie czym jest inteligencja emocjonalna i jak byś mógł to opisać? Wiesz co, no, ja na to patrzę z perspektywy takich cech ludzkich i tego, jak odnajdujemy się w większej organizacji, większej grupie osób, to jak do siebie się zwracamy i to, w jaki sposób ze sobą rozmawiamy, współpracujemy, jakie relacje budujemy. To jest bardzo szeroki temat, ale myślę, że można go uprościć i powiedzieć, że są to nasze takie uwarunkowania społeczne i to, w jaki sposób ze sobą funkcjonujemy. Tak ja bym to podsumował. A powiedz mi w kontekście team liderów. Kierujemy nasz przekaz zwłaszcza do przyszłych i świeżych team liderów. No to co oni powinni wziąć pod uwagę pod względem tej inteligencji emocjonalnej? Dlaczego to jest w ogóle temat, który jest istotny? Czy on w ogóle jest istotny? On jest bardzo istotny. Zapomniany, a bardzo istotny, bo ja miałem to szczęście, że przez lata mojego funkcjonowania w dużych organizacjach, od momentu, kiedy zacząłem pracę, przez te wszystkie lata tak naprawdę miałem do czynienia z osobami, które miały tę kompetencję. One były świadome tego, że te cechy ludzkie, w sposób, w jaki ze sobą rozmawiamy, komunikujemy, to w jaki sposób siebie nawzajem traktujemy, jest bardzo istotny. Istotny, ponieważ to pokazuje, na jakim poziomie dojrzałości jesteśmy i no można też nawet powiedzieć, że jak bardzo profesjonalnie podchodzimy do każdego tematu. W świecie IT mamy tendencję do patrzenia na rzeczy binarnie. Nie?
zero-jedynkowo, czarno-białe. Czy kodujesz, czy wiesz, jesteś inżynierem systemowym, no generalnie twój świat jest skupiony na command liniach i to jest świat binarny. Zapominamy o tym tak naprawdę, że jest to bardzo mały wycinek naszego życia i wycinek też czasu, jaki spędzamy w organizacji. To jak siebie organizujemy, jak budujemy. Natomiast wiesz, inteligencja emocjonalna i jeśli ją chcemy tak trochę bardziej przenieść na stopę, na podłoże menedżerskie, czy bardziej nawet bym powiedział leadershipu, to tutaj kilka innych pojęć musimy omówić, bo inteligencja emocjonalna to raz, że teraz jest to już takie lekkie buzzword i ludzie na to patrzą, wiesz, empatia, inteligencja emocjonalna, to robimy szkolenia, wrzuć chłopaków, nie musimy się przeszkolić. A tak naprawdę, wiesz, powinniśmy rozbić to na kilka innych pojęć, które są niesłychanie ważne przy budowaniu zespołów, przy nominowaniu ludzi na stanowiska, na których będą czy mentorować, czy coachować, czy prowadzić całe działy, czyli będą tak naprawdę zaszczepiać wiedzę, umiejętności swoje, te miękkie, ludzkie, na większym forum. Jednym z takich pojęć to jest wyszukiwanie naturalnych talentów. Niezmiernie ważne i kompletnie zapomniane, nawet w dużych organizacjach. Jest taka tendencja, którą się widzi właśnie szczególnie w tych firmach dużych, w enterprise'ach, niekoniecznie w startupach. W startupach to wiesz, firmach, które, tak uważam, startup jako firmę, która powstała w ciągu ostatnich 20 lat, ale w tych dużych korporacjach jest tendencja do tego, że nominujemy ludzi, którzy spędzili X lat w danym dziale na stanowisko wyższe. Nawet system gratyfikacji był oparty o to, że ten już tyle lat spędził powołam się tutaj na przykład stanowiska inżyniera systemowego czy sieciowego, to faktycznie nadszedł czas, żeby go nominować na superwizora, czy team lidera, czy też menedżera. Spójrzmy na to z perspektywy tego, kim są te osoby, prawda? To są osoby po uniwersytetach technicznych, często z wieloletnim stażem w typowej inżynierii i nigdy nie były te osoby w żaden sposób tak naprawdę, o ile same nie chciały, kwalifikowane na stanowisko menedżera, prawda? Czy też lidera, gdzie kompetencje miękkie są najważniejsze. I rezultat tego, wiesz, widzimy, ja widzę przynajmniej w wielu miejscach, gdzie menadżerowie tak naprawdę schodzą znowu na inny poziom i próbują tak naprawdę robić pracę inżyniera, zamiast tak naprawdę dać inżynierom robić tą pracę, a samemu po prostu im tą robotę umożliwić. I to jest jedna kwestia, prawda? Szukanie naturalnych talentów, ponieważ to nieistotne jest, ile lat spędziłeś na danym stanowisku. Pytanie, czy naprawdę to jest to, co lubisz. Takie pytania dość rzadko padają. Rzadko się też zdarza, że w zespołach robimy jakiekolwiek weryfikację tego, kto ma jaki talent, nie? Bo jest mnóstwo przykładów osób, które poszły na studia, bo wiesz, lukratywnie jest być na studiach IT, najlepiej być deweloperem i robić kod. I później słyszymy o tych deweloperach 15K, 30K, czy więcej. Ale czy to jest to, co lubisz? Nie? Czy chcesz to robić do końca życia? Nikt nie zadaje sobie tych pytań. Mało tego, system oświaty nawet nam nie umożliwia zadawania sobie tych pytań, mamy te świadomości. Wracając do inteligencji emocjonalnej, to raz, że powinniśmy mieć świadomość tego, co lubimy. W szkołach tego się nie dowiadujemy. Powinniśmy też w organizacjach zaszczepiać tą świadomość, że to, co lubimy, to, co nam naturalnie z łatwością przychodzi, możemy zweryfikować. Są do tego narzędzia. Jednym z takich narzędzi, które bardzo gorąco polecam, jest to weryfikacja Clifton Strengths przez Instytut Gallupa prowadzona, gdzie możemy poddać się prostemu testowi, znaczy prosty, nieskomplikowany w budowie, a tak naprawdę bardzo merytorycznie jest to głęboka wiedza, która umożliwi nam zrozumienie tego, kim my jesteśmy, jakie są nasze mocne cechy, które definiują to, co przychodzi nam z łatwością, czyli jesteśmy w tym na przykład dobrzy. Nie wiem, tenisista jest świetny w uderzaniu piłką na przykład, nie?
czy też w koordynowaniu swoich mięśni. I zrobienie takich testów umożliwia tobie jako menadżerowi czy liderowi zrozumienie tak naprawdę, kogo masz w dziale. Jeśli ten dział na przykład objąłeś, jeśli go przejąłeś, a nie budowałeś. Jeśli budujesz w ogóle swój dział, swoją organizację, no to bardzo istotnym punktem tak naprawdę budowy jest weryfikowanie ludzi pod kątem właśnie ich naturalnych umiejętności, bo wszyscy chcemy mieć dział, który będzie szczęśliwy, będą ludzie tam chętnie przychodzić do pracy, będą robić to, co lubią i przede wszystkim nie będą odchodzić, nie? Więc to jest pierwszy punkt, a mówimy wciąż o inteligencji emocjonalnej, czyli świadomość tego, co ja lubię, świadomość tego, w czym jestem dobry, a z drugiej strony medalu umożliwienie ludziom poznania i tak naprawdę pracy nad tymi umiejętnościami. I to jest szalenie istotne i to jest jakby fundament tak naprawdę inteligencji emocjonalnej w odniesieniu do organizacji. I to nie tylko IT, to każdy obszar organizacji, enterprise'u zmaga się z tymi samymi problemami. Tak się zastanawiam, bo to jest po prostu wszystko, o czym mówimy od samego początku i dlatego właśnie Nerd Management powstał, aby ci ludzie, którzy są właśnie awansowani w ten sposób, o których mówiłeś, żeby mieli tą świadomość, że praca lidera, menadżera to są zupełnie inne buty, zupełnie inna para kaloszy i to tak właśnie się nie działa. Wtedy możesz zostać z dobrego specjalisty po prostu beznadziejnym liderem. I tak się zastanawiam, powiedz mi z twojej perspektywy, w przypadku testów, bo my też polecamy właśnie testy i ja na przykład bardzo mocno pracuję na teście Wealth Dynamics, który też pokazuje właśnie mocne strony, talenty, na Cliftonie tak samo, na teście Gallupa, jak to wcześniej był bardziej znany, myślę, że wielu z słuchaczy też i widzów bardziej kojarzy pod względem testu Gallupa, ten Clifton Strand. Wiesz, w jaki sposób wykorzystać wyniki, bo często jest tak, że firmy na przykład same robią takie programy, czy już niezależnie od tego, jaki to będzie test, czy to będzie Clifton, czy Wealth Dynamics, Disk, ich jest bardzo dużo, tych narzędzi jest bardzo dużo, ale ja widzę taką tendencję, że firmy robią takie testy ludziom, po czym nic więcej się z tym nie dzieje. Jakbyś mógł powiedzieć, jak taka osoba, która właśnie jest tym liderem, menadżerem, może wykorzystać te wyniki? Tutaj powołam się też na fundament tak naprawdę grup masterminda. Możesz zrobić to, czy nawet stoicyzmu. Możesz zrobić to, na co masz realny wpływ i kropka. Masz rację, firmy robią, jest hype. Na co jest hype, to robimy. Nie? Czy wdrażamy RPA? No jasne, wszyscy mają, musimy mieć. Nie? A czy potrzebujemy? Nieważne. Tak samo z pytaniami odnośnie testów. No robimy te testy, tak? Zrobiliście super. No i już. Wiesz, to wszystko sprowadza się do tego, na co masz wpływ realny. Nie? Jeżeli prowadzisz własną firmę, budujesz swoje struktury, no to masz realny wpływ na absolutnie każdą rzecz w tej firmie i możesz zrobić wiele, bo możesz zrobić te testy i analizując tak naprawdę wyniki tych testów, a mówimy tylko o tych pierwszych 5 najważniejszych cechach, tak naprawdę w tym, co definiuje nas jako osobę, która ma naturalną umiejętność w czymś, no to porównując sobie wyniki tych testów z grupy powiedzmy 50 osób, jesteś w stanie ułożyć grupy, które ze sobą w teorii, bo znowu mówimy o teorii, będą funkcjonowały dobrze. To też nie jest taki błahy temat, bo znam przykład miejsca, w którym organizacja została zbudowana od podstaw i tak, bazując na wynikach testów Gallupa, zostały zbudowane zespoły, tam chyba było do 7 osób, te zespoły były budowane, operacyjne, czyli mielonka każdego dnia, bieżączka i to w teorii miało funkcjonować świetnie, funkcjonowało do pewnego momentu, nie? I wiesz, to zagadnienie jest strasznie głębokie, bo to później trzeba już analizować, jak osoby zmieniają swoje postrzeganie, tak naprawdę, jak się pryzmat widzenia tych osób zmienia przez czas, jaki spędziły pracując z tymi osobami, które rzekomo według teorii powinny współdziałać świetnie. Nie? Wracając tak bardziej do naszego przykładu, gdzie mamy w pewien sposób ograniczony wpływ. No, powołując się na mój przykład, ja pracuję w firmie, która zatrudnia przeszło 50 000 osób, jest to sektor farmacji, no mój realny wpływ jest bardzo mocno ograniczony. I wiesz co, no ja się na tym skupiam i tak naprawdę możemy tylko i wyłącznie pokazywać swoim przykładem, co działa, a co nie działa i mówić o tym otwarcie, ale no niestety tutaj się kończy nasz wpływ.
podejrzewam, że w twojej organizacji działa to podobnie, jest pewien sufit, którego przebić nie jesteś w stanie. I wiesz, no nie ma co oceniać tak naprawdę. Taka jest sytuacja i powinniśmy działać w obszarze, w którym mamy realny wpływ. I jeżeli masz zespół pod sobą, jeżeli szukasz osoby, którą będziesz chciał wypromować, co tak naprawdę chyba rzadko się zdarza, bo jednak jeśli pracujesz z ludźmi, jeśli masz swój zespół, to ty tych ludzi znasz i zauważasz te naturalne umiejętności, a przynajmniej jeśli masz tego świadomość, a wiem, że masz, ty, Paweł, to po prostu będziesz widział, kto się na to nadaje, kto nie. I wiesz, wracając znowu do zagadnienia inteligencja emocjonalna, jesteś tym liderem, bo ja myślę, że warto mówić o tym, że ktoś, kto jest liderem oficjalnie, a tak naprawdę jesteśmy w wielu aspektach naszego życia liderami, nieoficjalnie, no ale wracając do tej oficjalnej wersji, to wiesz, to nie jest taki lekki kawałek chleba do zgryzienia, bo jeżeli chcesz być w tym dobry, to tak naprawdę ty jesteś osobą do wszystkiego dla ludzi, tak powinno być przynajmniej. Są to takie terminologie, z którymi nie do końca się zgadzam, na przykład chyba w Scrumie mamy pojęcie slavery, leadership, no nie, to chyba relatywne trochę tak naprawdę, no ale wracając do punktu wyjścia, bierzesz na siebie pełną odpowiedzialność, a przynajmniej powinieneś brać na siebie pełną odpowiedzialność za wszystko, co się może wydarzyć, czy w operacjach, czy w projektach w twoim dziale. Tej odpowiedzialności nie możesz na nikogo scedować, no bo jak by to wyglądało? Wiesz, ty reprezentujesz dział, bierzesz na siebie tą odpowiedzialność, a zarazem jesteś i powinieneś być dostępny dla tych osób, które z tobą pracują. Ta dostępność, wiesz, sprowadza się do tego, że budujesz środowisko otwartości takiej, wiesz, wzajemnej otwartości, to żeby ludzie, którzy z tobą pracują, nie mieli obaw, że mogą się z tobą podzielić, no, nie chcę mówić sekretem, ale bardzo często jest ukrywane, czy to porażka, czy że czegoś nie dociągnąłem, czy wiesz, chcę coś zrobić, co akurat jest w czasie pracy, to ci nie powiem, po co to wszystko i tak się wydarzy, nie? Więc ta otwartość jest niezmiernie ważna. I wiesz, no pomyśl sam, nie? Bierzesz na siebie pełną odpowiedzialność, tak naprawdę jesteś non-stop dostępny dla ludzi, a przecież jesteś zwykłą osobą, no każdego dnia nie będziesz performował na 100%, będą dni, kiedy jest gorzej, a tutaj nagle, wiesz, kolejka, każdy ma pytanie, no to nie jest taki lekki kawałek chleba, jakby się wydawało i bardzo ważne jest to, aby zrozumieć, czy ja naprawdę w to chcę brnąć. Zdecydowanie. Tutaj też jeszcze bardzo mocnym takim aspektem jest kwestia zaufania, które w sumie też moim zdaniem chodzi pod inteligencję emocjonalną, no bo jeżeli nie ufasz swoim ludziom, no to właściwie co, no, ciężko będzie współpracować bez takiego właśnie zaufania i tej otwartości i takiej przestrzeni w ogóle na to, żeby błędy popełniać. I też mi się bardzo ze mną też rezonuje to, że każdy będzie miał lepsze i gorsze okresy, bo na przykład też mam nieraz przypadki, że ktoś, kto jest takim super wymiataczem, seniorem, udziela się na wielu płaszczyznach, robi świetną robotę, no to przychodzi taki okres, kiedy ma po prostu więcej rzeczy w życiu prywatnym do zrobienia, coś, co zabiera energię, zabiera uwagę, no i to też jest okej, nie? Tak jak uważasz, ze strony właśnie lidera? Bo ja często też słyszałem o przypadkach takich negatywnych, kiedy no, ktoś miał właśnie gorszy dzień, co jest normalne, czy tam tydzień, czy nawet miesiąc, a może ma jakąś sytuację życiową, która go zajmuje bardzo, bardzo mocno, a ktoś ma właśnie jak ten robot, nie? Binarnie jedzie, robisz dobrze, to rób dobrze. Co taki lider może zrobić, żeby unikać też takich sytuacji? No, to jest dobre pytanie, bo widzisz, ja mam to szczęście, że w mojej organizacji, we wszystkich organizacjach, w których miałem możliwość pracować, nie było czuć takiej korporacyjności. A dlaczego o tym mówię, to zaraz, bo jest to bardzo ważne. Lider czy osoba, która ma dostarczać, a powiedzmy ma tą inteligencję emocjonalną, czyli no, nie do końca jest skupiony na tym, żeby wyciskać i dojeżdżać ze wszystkimi tematami na czas, tylko trochę bardziej na to patrzy holistycznie.
to wiesz, jeśli nie jesteś obarczony korporacyjnością, a mówię tutaj w odniesieniu do bardzo napiętych targetów, KPI, OKR-ów, etc., nie? To faktycznie możesz wykształcić takie środowisko, w którym, no wiesz, musisz wiedzieć, co się dzieje, więc jakiś system do zarządzania pracą musi być. To nawet nie jest kwestia tego, żeby kontrolować kogoś. Już w ogóle nawet nie wspomnę o mikromanagemencie, bo to jest w ogóle już wypalające i nie dające żadnej wartości tak naprawdę, ewentualnie na taśmie w Amazonie, ale jesteś w stanie wykształcić sobie, wiesz, środowisko, w którym mamy pewne reguły, umawiamy się na te reguły, mamy pewne narzędzie, słuchajcie, w tym narzędziu mamy powiedzmy zestaw narzędzi, którymi operujemy po to, aby zrozumieć tak naprawdę, co jesteśmy w stanie dowieść, nie? I zakrzepienie tej myśli, że słuchaj, to są narzędzia dla nas potrzebne jako dla ogółu, a nie po to, żeby ciebie kontrolować, jest bardzo też istotne. I to nie jest rzecz, którą można wyjaśnić na jednym spotkaniu, to jest budowanie, to jest proces, przez który trzeba przejść i po którym, jeśli nie zepsujesz tego procesu, po nim ludzie ci zaufają. Wiesz, jest takich narzędzi kilka. Jira, wiesz, walimy sprinty, uzgadniamy kto co robi, kto co chce robić. Tego jest bardzo dużo, ale jeżeli faktycznie ten fundament zbudujesz otwartości i te narzędzia będziesz miał i używał po to tylko, żeby tak ogólnikowo wiedzieć, co się dowozi, to jestem przekonany, bo widzę po tym, co udało mi się zrobić, że ta ufność sama z siebie powstanie tak naprawdę, wiesz. Gorzej, jeżeli masz te targety, jeżeli jesteś faktycznie postawiony przed murem. No ja nie byłem w takiej sytuacji, więc łatwo mi powiedzieć, ale potrafię sobie wyobrazić, że jeżeli są takie miejsca, gdzie jest target, jest twardy KPI i jak nie dowodzisz, no to są konsekwencje. W ogóle samo hasło konsekwencje już jest pomyłką, ale jeżeli to jest i istnieje, no to będzie ci trudno. To będzie ci trudno w ogóle o inteligencji emocjonalnej jakikolwiek rozmawiać. Właśnie, więc też jeżeli nas oglądacie czy słuchacie i macie takie przykłady, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak sobie radzicie z takimi przykładami, bo to jest strasznie ciekawe. A powiedz mi taką rzecz, bo mówiłeś o empatii, o tym właśnie, żeby wejść w buty tych ludzi, poznać tych ludzi. No ale teraz, kiedy mamy w IT większość, dużą większość, szczególnie właśnie w tej naszej branży, dużą większość ludzi bardzo wycofanych, introwertycznych, którzy właśnie wpadają na to stanowisko liderskie przez, powiedzmy, zasiedzenie, czy właśnie przez ten przypadek, że są po prostu długo, więc no, wypadałoby ich awansować, to ich awansujemy, no to jak oni mogą sobie poradzić? Czy w ogóle tej empatii da się nauczyć, nabyć? Wydaje mi się, że tak, dasz się nauczyć, ale podajesz przykład, który jest jeszcze trudniejszy, no bo jeżeli ktoś ciebie chce nominować, a ty nie do końca chcesz, no to mamy konflikt interesów. Nie? No ja na przykład, Paweł, chciałbym, żebyś ty był dyrektorem departamentu, w którym absolutnie nic nie działa, a ty mówisz, że ja nie chcę. No i mamy impas. To bardziej wiesz, jak poradzić sobie z taką sytuacją, w której ktoś ciebie stawia pod ścianą. Nie ma chyba złotego rozwiązania, nie ma złotego środka. To trzeba oceniać holistycznie. Czy jestem w stanie zmienić departament i menadżera. Ale wiesz, wracając jeszcze do inteligencji emocjonalnej i empatii, chciałbym odnieść się do takiego przykładu, który mi bardzo mocno zaszczepił tą myśl, bo tak naprawdę kiedy zaczynałem w ogóle mieć styczność z prowadzeniem jakiegokolwiek działu, ludzi, czy też budowania czegoś na własną rękę w firmach, w których pracowałem, no to bynajmniej nie miałem tych umiejętności. To znowu wrócę do przykładu, którego dałem wcześniej, że mamy tutaj osobę pracującą 10 lat, no i wypada ją nominować. Załóżmy, że ta osoba bardzo chce, ja też chciałem, ale ja nie byłem do tego przygotowany w żaden sposób. I bynajmniej też to nie praca spowodowała, że ja stwierdziłem, czuję, że mam braki i będę potrzebował się dokształcić. No niestety nie czułem tego do momentu, kiedy nie zostałem ojcem. I tutaj chciałbym na chwilę się zatrzymać, bo to jest niesłychanie istotne, żeby zrozumieć, jaka jest bliska relacja pomiędzy byciem dobrym liderem, a byciem dobrym rodzicem.
Na obydwu płaszczyznach dotykamy tych samych problemów, czyli pracujemy z osobami, które na pewno są kompetentne, lecz nie do końca mogą być świadome tego, co chcą. Nie do końca mogą być świadome tego, czego nie mogą robić. Mogą nie znać swoich umiejętności, tych takich naturalnych, tych takich, w których oni są mocni. I naszą rolą, i tutaj to jest chyba też takie bardzo mocno szeroko pojęta inteligencja emocjonalna, jest umożliwienie tym osobom, i tutaj zarówno dzieciom, czy pracownikom, czy osobom, z którymi w ogóle mamy jakąkolwiek styczność, zrozumienia tych talentów. Naszym obowiązkiem jest dać im szansę, aby te talenty rozwijać. I to jest też klucz sprawy, bo niejednokrotnie spotkałem się z sytuacją, gdzie masz określony budżet i określone szkolenia techniczne, czysto techniczne, a osoby, które masz w dziale, bardzo mocno zabiegają o nietechniczne szkolenia, o to, żeby się rozwijać w innych płaszczyznach. I wiesz, dlaczego mielibyśmy im tego nie umożliwić? Przecież mamy olbrzymią organizację, te osoby mogą się tak naprawdę rozwijać i mogą dużo więcej wartości wnieść, będąc gdzie indziej. Naszą rolą, jako osoby, która przewodzi czemuś, czyli jesteś liderem danego działu, danej grupy osób, jest zauważenie tego i umożliwienie tym osobom rozwój w innym miejscu, tam gdzie one będą performować na 110% nawet. I wiesz, i o tym się nie myśli, o tym się też nie mówi. Bardzo ciężko jest się przebić z tym, aby ten budżet na szerokie spektrum szkoleń ogarnąć, a przecież taka jest właśnie rola lidera. No i teraz wróćmy do przykładu. Jesteś rodzicem. No to twoją rolą jest być tym przewodnikiem, pokazać dziecku to, co może, to, czego nie powinien robić, pomóc mu rozwinąć i uświadomić sobie, w czym jest dobry i że to nie jest nic złego, że jest zły w czymś innym. Wiesz, równanie do średniej, całe nasze szkolnictwo, nie? Po co to? Tak naprawdę powinniśmy stawiać wszystko, all in na naturalne talenty, bo w nich będziemy najlepsi. Co za tym idzie, będziemy dostarczać największą wartość i będziemy sami szczęśliwi. To jakby win-win, przykład win-to-win sytuacji, o którym mówi się, wiesz, w korporacjach, a tak naprawdę nie rozumie się, na czym to wszystko polega. Jak ja myślę o inteligencji emocjonalnej, to ja widzę dwa światy, które idą, wiesz, hand in hand, i to jest rodzicielstwo i leadership. I w moim przypadku było to tak, że ja kompletnie nie rozumiałem, na czym to polega, jak byłem tym liderem. Co za tym idzie, popełniałem mnóstwo błędów, o których w ogóle pojęcia nie miałem. I do momentu, kiedy faktycznie stałem się rodzicem i zobaczyłem, że ja nic nie rozumiem, o co chodzi w ogóle tutaj z tym młodym, małym ziutkiem, i zacząłem kopać. I wiesz, poszerzając wiedzę z zakresu rodzicielstwa, zacząłem rozumieć, jakim beznadziejnym przykładem lidera jestem. Na całe szczęście udało się to poprawić i wydaje mi się, że olbrzymią wartością jako lider może dać, i tutaj też wracając do twojego przykładu, co możemy zrobić w przypadku, gdy ktoś chce być nominowany na lidera, albo my chcemy tę osobę nominować na lidera, olbrzymią wartością w naszej pracy jest otwarcie o tym rozmawiać. Czym to jest, czym to się wiąże, jakie są tak naprawdę dobre i złe cechy lidera. Już pomijam fakt, że szkolenia są niezmiernie ważne. Jest ich bardzo dużo i nawet w Polsce mamy firmy, które tworzą świetne szkolenia z tych zakresów, ale ten czas, jaki my możemy poświęcić innym, to jest chyba ta jedyna wartość i jedyna rzecz, jaką my możemy zrobić, aby tym osobom pomóc podjąć decyzję, nie? Czy wycofać się, czy ja jednak wolę swój kod, czy też faktycznie to jest, wiesz, obszar, w którym chcę się rozwijać. Tak ja bym na to popatrzył. Super, to jest świetne, bo ja tak zrobię dokładnie też to samo ze swoimi ludźmi, kiedy na spotkaniach 1 na 1 ich pytałem, czego chcesz, nie? Właśnie co cię kręci, i to jest też fajne, że udało mi się na przykład zbudować taką świadomość w zespole, że te ścieżki liderskie to są zupełnie właśnie inne światy i na przykład moi ludzie dokładnie wiedzą, że oni chcą być specjalistami, ekspertami w tym, co robią, i to jest coś, co ich kręci, sprawia im przyjemność ogromną i dlatego mają fan z tej pracy. Także to jest, absolutnie się zgadzam, a też dwójkę synów mam, Krzychu tak samo, więc jak najbardziej temat rodzicielstwa jak najbardziej potwierdzamy, że to jest świetna szkoła życia i właśnie lekcji.
pytanie do ciebie, czy może masz jakieś takie propozycje dla liderów takich właśnie zaczynających, którzy w ogóle nie mają tej świadomości i nie mają dzieci jeszcze, skąd tą wiedzę czerpać? No, myślę, że najlepszym źródłem wiedzy jest tak naprawdę internet. No, jest to okno na świat, jest to wielka biblioteka, w której możemy pływać od YouTube'a począwszy po bardziej zaawansowane i wymagające jakichś opłat serwisy, w których możemy się dowiadywać. Jest tego pełno, ale może nie o samym źródle tej wiedzy, co bardziej o potrzebie tego, żeby szukać tej wiedzy, bo jak jest potrzeba, to nie musisz nawet podawać miejsca, w którym mają wystartować. Oni będą wiedzieć, to są kompetentni ludzie. To bardziej trzeba wykształcić potrzebę, nie? Że ja otwarcie rozmawiam z ludźmi, bardzo otwarcie. Jestem strasznie otwartą osobą i mówię o swoich błędach, o tym, jak bardzo czuję się niekompetentny w, nie wiem, w tym obszarze, pierwszym, drugim, trzecim. Ja tego nigdy nie miałem, aż do momentu, kiedy faktycznie stałem się rodzicem. No i wiesz, no nie bez kozery nawołuję cały czas do tego, bo leadership, rodzicielstwo to idzie jedno w drugie i bynajmniej też to nie jest warunek wstępny, że nie wiem, dobry lider to będzie osoba, która jest rodzicem. Wcale nie. Natomiast otworzenie siebie na zespół powoduje, że ty dajesz przykład i ten przykład do ciebie wraca, ludzie się otwierają, mówią o swoich, wiesz, problemach, bolączkach i zaszczepienie tego, żeby szukać tej wiedzy, żeby kopać tej wiedzy, żeby tak naprawdę pożądać rozwoju osobistego. Jeśli to się uda zaszczepić na spotkaniach typu one-on-one, no bo wiesz, no o czym rozmawiamy? Mówimy o życiu, mówimy o tym, co robimy w pracy, też nie będę cię pytał o to, czy twój kod się kompiluje, no to jest jednak już twoja kompetencja, natomiast mówimy o tym, co nas otacza, co nas boli, co nas, wiesz, co nas cieszy. I zaszczepienie świadomości tego, żeby szukać, cały czas szukać i nie stać w miejscu, bo wiesz, no może jednak przeskoczę sobie, wiesz, no tutaj na szczeblu technicznym, przeskoczę sobie z jednej technologii na drugą, czy ja lubię Windowsa, czy wolę Linuxa, a może jednak sieci, a może jednak chcę być liderem. Zaszczepienie tego poszukiwania cały czas, że róbmy coś fajnego, szukajmy i pytania o to, co zrobiłeś, czego szukasz, co cię kręci, nawet hobby, to zaszczepienie tej takiej potrzeby poszukiwania jest najważniejsze niż podawania gotowców, takich przykładów, gdzie można tą wiedzę znaleźć, tak na to patrzę. A jeszcze chyba zapomniałem odpowiedzieć na twoje pytanie wcześniejsze, tak sobie teraz pomyślałem, bo podajesz przykład osoby, która dzisiaj performuje świetnie, a mamy tutaj kolegę, który ma, wiesz, jakiś gorszy czas w swoim życiu i trochę gorzej performuje. Widzisz, ja uważam, że i z tym się też spotkałem, to też nie było tak, że ja wyssałem to z mlekiem matki i ja to wiem, bynajmniej, to mnie spotkało. To zaufanie jest niesłychanie ważne. Nigdy nie oceniam ludzi, przepraszam, nauczyłem się nie oceniać ludzi, bo oczywiście kiedyś w przeszłości to robiłem i to było strasznie złe. To sprowadzało mnie już do poziomu naprawdę, gdzie ja oceniam innych, nie patrzę w ogóle na to, co ja robię źle. Tragedia, tragiczna pomyłka. Natomiast nauczyłem się nie oceniać i widzisz, każdy z nas zmaga się z czymś i znowu, jeśli chodzi o lidera, największą wartością, jaką ty możesz od siebie dać, to jest zrozumienie tego. Może coś się dzieje, może potrzebujemy, wiesz, usiąść, pogadać, przegadać temat jakiś. Znowu wrócę do przykładu. Oczywiście Simon Sinek o tym mówi od lat. Bardzo gorąco polecam jego TEDxy, czy też nawet kanał na YouTubie. Jest tego pełno. Jak byś popatrzył na to, Paweł, gdyby twój syn przyszedł ze szkoły z złą oceną? Ja już pomijam fakt samych ocen, które znowu według mnie powinny odejść do lamusa, ale wraca z tą złą oceną. No co robisz? No przecież nie dajesz mu, wiesz, dajesz mu kolejną szansę, chcesz zrozumieć tak naprawdę, co się wydarzyło, chcesz mu pomóc i niczym innym jest praca z ludźmi w pracy, wiesz, w twojej organizacji. Coś się dzieje, stary, usiądźmy, przegadajmy. Nie? Potrzebujesz miesiąca, 2 wyluzować, to luz, nie? Co masz na agendzie, przerzucimy to na chłopaków, znajdziemy rozwiązanie, a ty sobie poukładaj głowę, czy tam, wiesz, sprawy domowe, nikogo nie skreślamy. I mnie to spotkało, więc może byłem szczęściarzem, ale
I znowu powołam się do tego, o czym cały czas mówię. Mnie to spotkało i ja tą myśl zaszczepiam dalej. Więc jeżeli ja tą samą narracją wychodzę do osób, którymi się otaczam, czyli ja zaszczepiam tą myśl, czy nawet teraz mówiąc do ciebie, Paweł, i mam nadzieję dla większego grona będzie to jakiś pomysł, no to wiesz, to jak wirus się rozszczepia i mam nadzieję, że w końcu to będzie po prostu nasz chleb powszedni. No to zdecydowanie tak. Ja nawet mam takie przykłady u siebie w zespole i to jest właśnie takie fajne uczucie, kiedy człowiek ma jakiś problem, o którym nie chce mówić, bo wiecie, ludzie mają różne problemy, niektórzy są właśnie otwarci, a inni są bardziej zamknięci, to trzeba uszanować i to też jest okej. I właśnie sytuacja, ta mina i właśnie ten wzrok, kiedy ty jako lider właśnie stwierdzisz, że spoko, słuchaj, to jest normalne, że masz gorszy czas, że to jest okej, że wiesz, to teraz tutaj odpuść, wyluzuj, przejdzie ci, będzie jechać dalej, odpoczniesz, nabierzesz energii i po prostu ten wzrok i tak. sytuacja, jakby to uczucie właśnie takiego właśnie tego zrozumienia jest mega, mega istotne i też właśnie życzymy i to jest clue tej roli. To jest właśnie to, od czego lider jest. Czy osoba na stanowisku menedżerskim. Po to właśnie, żeby móc umożliwić, żeby umożliwiać, żeby słuchać, zrozumieć i umożliwiać ludziom performować na warunkach, na jakich oni w danym momencie mogą performować. No bo jesteśmy tylko ludźmi. I to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. I to jest trudne. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe i to wymaga właśnie od nas tego poświęcenia, o którym na samym początku wspomniałem, że bierzesz na siebie całą odpowiedzialność, nie przypisujesz sobie żadnych tak naprawdę sukcesów, bo to wszystko, wiesz, ekipa robi, a ty powinieneś być tam, gdzie oni cię potrzebują. I nie wiesz tego. Nie? Następny dzień cię może zaskoczyć. To jest trudne. Dokładnie tak. Inteligencja emocjonalna ma jeszcze drugą stronę, bo tutaj od początku bardzo dużo właśnie mówimy o zespole, no ale z drugiej strony, no to jako liderzy, no to my jesteśmy wystawieni na te wszystkie sytuacje i właściwie wachlarz, takie wahania emocji. Kiedyś zrobiłem nawet sobie takie ćwiczenie, po jednym dniu wypisałem sobie, jakie emocje mną targały i to było właśnie takie ciekawe, kiedy zobaczyłem, że te emocje było ich kilka, może nawet i kilkanaście i wszystkie układały się w pary i były skrajne. Czyli wiesz, od smutku do radości, od wstydu do dumy. I teraz jak my jako liderzy możemy sobie radzić z inteligencją emocjonalną, jak w ogóle inteligencja emocjonalna może nam pomóc poradzić sobie z samymi sobą, bo z zespołem to jest właśnie jedna rzecz, a jak właśnie my możemy sobie z tymi emocjami radzić sami? Nie mam dobrej odpowiedzi na to pytanie, bo sam sobie z nimi nie radzę. Bywają momenty, kiedy frustracja, czyli wiesz, no, moment, w którym wiesz, jak należałoby postąpić, ale jest niemoc i nie potrafisz tego zrobić, no to generuje frustrację. Bywa ciężko, no wiesz, nie wiem, czy ktoś oprócz Seneki mógłby tutaj tak naprawdę znaleźć rozwiązanie. Ja próbuję sobie z tym radzić w taki sposób, że ale to nawet już nie chodzi o inteligencję emocjonalną, to w ogóle chodzi o to, jak siebie pozycjonujesz w firmie, czy w organizacji, czy nawet, no tym bardziej chyba, nie nawet na podłożu personalnym. Jak przychodzi, znaczy no trzeba jakiś balans zawsze znaleźć. Fajnie jest mieć jakiś rygor, na przykład ćwiczenia fizyczne, wiesz, mieć jakiś ciągły wysiłek, medytować jest bardzo ważna umiejętność, aby wyciszyć się czasami. Ja z tym sobie kompletnie nie radzę, jakby z trzymaniem regularności w tych kwestiach i zauważam tendencję do tego, że właśnie podatny jestem na skrajne emocje w momencie, kiedy faktycznie rozleniwiam się w życiu personalnym, czy olewam treningi, czy też olewam medytację, bo po prostu mi się nie chce. No to faktycznie wtedy mam większe problemy, żeby sobie z tym radzić. Więc nie, patrzysz na osobę, która ma już te kilkanaście lat stażu i wciąż sobie z tym nie radzi, ale z drugiej strony nie ma się też co tak penalizować za to. No, mając tą świadomość, mam potrzeby ciągłego rozwoju i myślę, że to jest też to, co powinien każdy mieć z tyłu głowy. No będą momenty, kiedy po prostu nie ogarniesz, tak? Będą momenty, kiedy będziesz podatny bardziej na emocje, no to trudno, no to musisz przełknąć to,
i naprawić, żeby do tego momentu drugi raz nie dopuścić. Wiesz, no to już takie filozofowywanie tak naprawdę, czy to ma związek z inteligencją emocjonalną, ma olbrzymi, ale no nie mam takiej rady, takiego złotego środka, który mógłbym przekazać, oprócz tego, żeby, no cóż, popełniłem błąd, wybacz sobie i postaraj się go nie popełnić drugi raz. Tyle w temacie. To jest właśnie dobre, bo ja mam dokładnie tak samo. Też już 15 lat branży, masa doświadczeń, lat i tak dalej i dalej tak to działa, więc też dla tych osób, które dopiero zaczynają, to chyba najważniejsze z tego jest, że nie macie się czego krępować czy wstydzić, bo to jest po prostu normalne, że przyjdą takie momenty, jak ty właśnie pięknie to powiedziałeś, że nie ma opcji, żeby to ogarnąć. Tak. I to jest przede wszystkim okej. Szczególnie u osób, które są performerami, nie? Zależy im. Jak tobie zależy, no to wiesz, jedziesz z tematem, jedziesz, ale w końcu będzie moment, kiedy nie dowieziesz i to nie będzie do końca też twoja wina. Wina to też, ja staram się gryźć w język, żeby nie mówić, nie operować słownictwem, które ja uważam jako które przeszło do lamusa, czyli tam wina, kara, ocena, zapomnij. Performujesz, jesteś performerem, dowozisz, ale pamiętaj, miej to z tyłu głowy, że nie jesteś sam, jesteś w organizacji, wokół ciebie jest mnóstwo osób, mnóstwo czynników makroekonomicznych, które będą miały mniejszy, większy wpływ na dowiezienie tematu. I czy wiesz, deadline, ASAPy, etc., można rzucać słownictwem. Będzie moment, kiedy się coś wykrzaczy, nie? I będzie to trudne do przełknięcia, szczególnie dla osoby, która bardzo mocno performuje. To będzie trudny orzech do zgryzienia, ale nie ma innego wyjścia. Zgryź, przełknij. Nie mówię zapomnij, bo nie zapomnisz i będziesz miał to z tyłu głowy, ale znajdź rozwiązanie. Dobra, to co poszło nie tak. Retrospektywy ze Scruma są bardzo ważne i bardzo fajnym narzędziem, bo raz, że robisz sobie retro sprintu, co poszło nie tak, ale teraz przenieść to na życie swoje własne, na personalne problemy, jakie możesz mieć. Personalne, czytaj, nie dowiozłem czegoś w robocie. No to dlaczego nie dowiozłem? No, bo akurat mi się posypały tematy, nie wiem, brałeś kredyt na chatę, a nie dostałeś, albo chatę kupił kto inny, albo wiesz, no mówię o takich błahych przykładach, ale ich może być więcej. Istotne to, co powinieneś mieć z tyłu głowy, to to, żeby zrozumieć, stało się, wylało się, trudno, muszę zrozumieć, co było prawdopodobnym powodem tego wszystkiego i spróbować uniknąć tego w przyszłości, bo tego typu sytuacje będą cię spotykać, a powiem więcej, im dalej w las leadershipu, tym mniej kontroli będziesz miała, a więcej odpowiedzialności na sobie. I zaufanie do innych osób, nawet jeśli masz się przejechać, to jest twój chleb codzienny, to jest w ogóle punkt wyjścia twojego. Więc nie bój się podejmować decyzji, nie bój się porażki. Jedyne, co musisz tak naprawdę mieć z tyłu głowy, to to, żeby starać się najlepiej nie popełniać tego drugi raz i być zawsze otwartym na ludzi i ufać im. Ufać bezgranicznie, ufać nawet jeżeli masz się na tym przejechać, bo bez tego nigdzie nie zajedziesz. Super, powiedz mi dla tych, którzy będą chcieli się dowiedzieć więcej, gdzie mogą cię znaleźć? Jeżeli byłaby taka sytuacja, to oczywiście najlepiej na LinkedIn. Tam są wszystkie moje dane kontaktowe, mailowe, czy też poprzez zwykły czat na LinkedIn. Najprościej, najpewniej. I oczywiście kto chce, to zachęcam, nie ma problemu. Bardzo chętnie porozmawiam. Super, dzięki wielkie za mega wartościową rozmowę. Wierzę, że ludziom się przyda i przede wszystkim otworzy oczy, że jest tych wyzwań dużo, ale przede wszystkim damy radę sobie z nimi poradzić. I to, że jak jest źle, to też jest okej. Oczywiście. Jak upadnę, to wstanę. Super. Dzięki wielkie, Krzysztof. Dziękuję, Paweł. To był bardzo solidny odcinek, bardzo długi, bardzo ciekawy, napakowany istotnymi informacjami. Ja będę musiał jeszcze go z 2-3 razy przesłuchać, żeby to wszystko przetrawić. Na koniec tylko Wam przypomnę, że jeżeli byście chcieli pamiętać o takich ważnych, ciekawych odcinkach oraz o wszystkich naszych innych inicjatywach, które jeszcze szykujemy i na jesieni się o nich dowiecie, to zapiszcie się do naszego newslettera, subskrybujcie na YouTubie, na innych platformach
No i cóż, do zobaczenia we wtorek za tydzień. Tak Cześć. jest. Trzymajcie się, cześć!